Szanowni Państwo, wyruszmy na chwilę do świata mitów. Dedal z wosku i piór tworzy skrzydła, dzięki którym będzie mógł latać. Przestrzega jednak swojego syna, że mają one ograniczoną żywotność, czyli będą działać niezawodnie tylko przez jakiś czas i w określonych warunkach. Historia kończy się tragicznie. Skrzydła zawodzą, a Ikar umiera. Wróćmy do tu i teraz. Zamiast skrzydeł budujemy rakiety, spacerujemy po Księżycu i ruszamy w kosmos. Już teraz na nocnym niebie wiele świetlistych punkcików to właśnie zbudowane ludzką ręką sztuczne satelity. I choć wosk i pióra zastąpiliśmy nowoczesnymi komputerami i materiałami, to pewne problemy mamy wciąż dokładnie takie same jak mityczny bohater. Jakie? 1362 W na metr kwadratowy. To wartość tzw. stałej słonecznej, czyli ilość energii, jaką Słońce dostarcza każdemu obiektowi w takiej odległości jak Ziemia. Ponadto satelita w czasie pracy, podobnie jak domowy komputer, również generuje ciepło. Czy to dużo? Łącznie wystarczająco, żeby światłoczułą matrycę, czyli oko naszej satelity, rozgrzać do 100 stopni Celsjusza w 30 sekund. A ponadto w cieniu problemem będzie chłód głębokiego kosmosu. To znaczy chłód 4 stopnie powyżej zera absolutnego, czyli temperatury, w której ustaje ruch cząsteczek. I chociaż satelita oczywiście nie będzie nigdy aż tak chłodna, to nadal musi radzić sobie z ogromnymi różnicami temperatury, próżnią, promieniowaniem kosmicznym. To wszystko sprawia, że tylko 80% satelit przeżywa pierwszy dzień na orbicie, a tylko 40% dożywa swojego pierwszego roku. Analizując żywotność, sprawdzam, które parametry są istotne. Badam, jaki wpływ mają skrajne temperatury na układy elektroniczne satelity. Co więc? Dedal czy Ikar? Tu nie ma odpowiedzi. Wszystko zależy od celu naszej misji. W moich badaniach analiza żywotności układów elektronicznych sztucznego satelity sprawdzam, co naprawdę ma wpływ na żywotność. Realizuję doktorat w firmie Capelabs, w której tworzymy polskie satelity. Chociaż wolę mówić, że pracujemy, i ja pracuję, żeby Polska wzięła udział we współczesnym micie podboju kosmosu.